Opuszczam wyspę Penang, umiarkowanie nią zachwycony. Po mieście, do którego nad ranem dowiezie mnie nocny autobus, prawdę mówiąc nie spodziewam się o wiele więcej. Wstępny plan to zatrzymać się na 2-3 dni, odwiedzić parę głównych atrakcji i zawijać się w jakieś ciekawsze okolice. I chociaż wiem, że każde nowo poznane miejsce zawsze może czymś zaskoczyć, to na pewno nie zgadłbym, że 2 tygodnie później ciągle tam będę, nazywając to miasto ulubionym na świecie. Zapraszam do metropolii, która nieoczekiwanie okazała się odkryciem tej podróży. Ale zacznijmy od początku. Dzień dobry, witam w Kuala Lumpur, stolicy Malezji, a konkretnie w kondominium Regalia. Kondominium, w skrócie nazywane kondo, to popularny w Azji rodzaj zamkniętego, strzeżonego osiedla mieszkaniowego. Tutaj mamy jeden supermarket, tam drugi supermarket, restauracja taka zwykła dla normalnych ludzi, restauracja taka niezwykła jest na ostatnim piętrze dla nie do końca normalnych ludzi, tylko takich bogatszych trochę. Co tu jeszcze jest? Siłownia, tam jest taki bar z przekąskami. No generalnie da się żyć, a jeszcze gdyby komuś było mało, to zaraz tam za wyjściem jest 6-piętrowe centrum handlowe, więc nawet najbardziej wybredni za wiele się nie nachodzą. Pan sobie buszuje w lesie. Tam też trafiam na wyjątkowo czysty i wygodny hostel za niecałe 50 zł. Jednak cena i komfort to, mówiąc delikatnie, nie koniec jego zalet. I wiecie co? To nadal nie jest szczyt możliwości naszego lokum. Ale do tego zdążymy jeszcze wrócić. Póki co, żyjąc ciągle w przekonaniu, że niedługo opuszczę miasto, na szybko jadę nacieszyć się jedną z jego najpopularniejszych atrakcji. Inna sprawa, że pora deszczowa ma akurat odmienne plany odnośnie mojego nacieszania się. No zajebiście się będzie zwiedzało. Może peron sobie pozwiedzamy zamiast tego, patrzcie. Ławka. No dobra, chyba lepiej nie będzie już. Dzisiaj ściana deszczu zamieniła się w taką ściankę, która umożliwia mi jako tako swobodne przejście pod kolejny dach. Nie no, ale wam pokażę. Dobra, jesteśmy pod kolejnym dachem i może streszczmy pokrótce, gdzie ja w ogóle jestem. Co na ten temat ma do powiedzenia małpka? Prawdopodobnie nic. Za to ta duża, zielona małpka już jak najbardziej. Jest to bowiem pomnik boga Hanumana, hinduskiego bóstwa. Widać go? Tak jest. Hinduskiego boga małpy. Dlaczego hinduskiego, skoro jesteśmy w Malezji? Znajdujemy się w kompleksie Batu Caves, czyli 400 milionów... W kompleksie jaskiń, które liczą sobie 400 milionów lat. Jako iż Malezja jest krajem bardzo wielokulturowym, wybudowano w nich kompleks świątyń hinduistycznych. Kompleks ten, jak na kompleks hinduistyczny, ma jedną kluczową zaletę.
nie jest w Indiach. ...272 schody. Ich dekorator odznaczył się wyjątkową fantazją i poczuciem estetyki. 268, 269, deszcz mi pada na kamerę, 270, 271, 272. No, zgadza się. Ej, ale o co chodzi? Przecież tu miał być sufit, no i jest, ale deszcz cały czas pada. Przesiąka przez te skały, jeszcze bardziej leje niż na zewnątrz. Jest klimat, Brahmin się modli w świątyni, kogut sobie łazi, ale jestem tak przemoczony, że mógłbym do basenu wskoczyć równie dobrze i nie byłaby różnicy. Jak gdzieś jest w pobliżu stada małp, to zazwyczaj po prostu czekam, aż sobie ktoś przejdzie. Jak któraś małpa jest wściekła, to niech jego pogryzie. Ale tutaj nikogo nie ma poza mną. A tutaj panią już atakują, czyli tędy nie idę. Dobra, przeszedłem przez strefę największego rażenia i skoro już wyszliśmy z jaskiń i wracamy na łono cywilizacji, to w tym procesie myślę, że wydatnie pomogłaby mi wizyta u fryzjera, bo wyglądam sam jak tam małpa, pewnie dlatego mnie nie zaatakowały. Po powrocie do kondominium dowiaduję się o kolejnej niezwykłej właściwości naszego hostelu. Otóż 4 razy w tygodniu na tarasie odbywa się tam integracja wszystkich lokatorów, dzięki której przez następne kilka dni podróż nie będzie już dla mnie samotna. I skoro póki co żadne z podejmowanych przeze mnie aktywności nie kończą się na sucho, postanawiam kontynuować tę passę, korzystając z chyba najlepszego, co hostel ma do zaoferowania. Tak, basen na dachu, a nawet zapas brandy do wieczornych integracji wliczone są w cenę pobytu, czyli te niecałe 5 dych. Dla dopełnienia tej jakże malowniczej sceny przydałoby się teraz otworzyć piwo, jednak basen posiada pewną potworną wadę konstrukcyjną, mianowicie nie można tutaj spożywać alkoholu. The problem with this pool is that you cannot drink a beer No, you can't smoke either. and you cannot smoke this. No, it's the problem. It's useless. No. How could they damage such a nice place No. by this? Imagine having a party up there. Like, get a DJ over there. Yeah. Like a proper party. Like there in that corner there should be a bar. Bar. Floating bar. Yeah. Yeah, I agree. Fully agree. Zrobiło się już prawie ciemno, a ja wciąż wyglądam jak małpa. O. A propos, fryzjer jest. Hi, how much is for the haircut? 20. Okay, very good. He's a good man. He's a good man. Thank you, same as you. No, czyli gościu czai mniej więcej o co chodzi, nie jest źle, już widzę. Ciekawe, że jedni z najsympatyczniejszych ludzi napotkanych w Azji pochodzą akurat z całkiem innego kontynentu. Poznani na hostelowej integracji, Amber, którą już widzieliście, Hannah i Josh przyjechali tu z Anglii. Dzięki towarzystwu mój pobyt w Kuala Lumpur od razu staje się o wiele weselszy. A i miasto samo w sobie potrafi dostarczyć wrażeń na dosłownie najwyższym poziomie. Krajobraz tworzą tu jedne z najbardziej imponujących budowli na tej planecie, jak choćby drugi najwyższy budynek świata. 679 metrów. Merdeka 118, nazwana tak, ponieważ tam z tyłu jest stadion Merdeka. O, i to cała historia, a 118 pewnie tyle ma pięter.
Kuala Lumpur, co z malajskiego tłumaczy się jako błotniste ujście, zamieszkuje ponad 2 miliony ludzi. Na powierzchni, co ciekawe, mniejszej niż połowa Warszawy. Miasto nie jest jakoś strasznie wielkie powierzchniowo. Tak się siądzie na naszym wspaniałym balkoniku, to widać, że z jednej strony ograniczają je góry, z drugiej strony ogranicza je nic, ale i tak miasta tam nie ma, tylko jakieś pola i łąki i jakieś właśnie ujścia, może błotniste. Z pozostałych stron otoczone jest miastami satelickimi, wraz z którymi tworzy 9-milionową metropolię. I na upartego, jakby tak bardzo chcieć, to miasto można przejść z buta. O, jakie tu ładne miejsca są czasami. Takie ni z tego, ni z owego. Autobus ktoś sobie wmurował w chałupę. Podobnie jak w całym kraju, w Kuala Lumpur otacza nas jedyna w swoim rodzaju mieszanka kulturowa. Synod diecezji zachodnio-malezyjskiej i świątynia Ganeszy. W związku z mieszanką etniczną malajsko-chińsko-hinduską, która zamieszkuje Malezję i również oczywiście jej stolicę, a do tego tutaj mieszka również wielu obcokrajowców z całego świata, to w jedzeniu znajduje ten miks swoje odbicie i jest to mniej nudne, bo można sobie różne rzeczy jeść w dzień po dniu, a nie zawsze to samo. Niewiarygodne, że w mieście, które jest tak napakowane architekturą i ludźmi, wciąż można odnaleźć też kawałki normalnej dżungli po prostu. Beski to jest to dżungla, rosną tam banany. Chyba największą zaletą Kuala Lumpur jest to, że mimo setek monumentalnych budowli i ogromnej gęstości zaludnienia, miasto w ogóle nie przytłacza. A powiedziałbym, że nawet przeciwnie. Jedna z największych metropolii świata nie sprawia wrażenia, aby choć jedna cegiełka była tam postawiona bez potrzeby. A kilkusetmetrowe wieżowce, klimatyczne uliczki i wciskająca się pomiędzy nie roślinność łączą się tam nie tylko w duże miasto, ale też dzieło sztuki. Okej, ja wiem, że są miasta, gdzie wybudowali jeszcze wyższe wieżowce. Wiem, że gdzieś tam w Chinach mają większe budowle i metropolie, natomiast nikt mnie nie przekona, że jakiś złoty pałac na pustyni potrzebny nikomu jest bardziej imponujący niż to miasto, które jest całe jednym żywym, wielkim organizmem. To wszystkie uliczki przecinają się z dżunglą, z tymi drapaczami chmur i to wszystko żyje, to wszystko służy komuś, to wszystko jest przemyślane i zaprojektowane oprócz tego tak, żeby było estetyczne. Odwrotnie niż to czasem bywa w różnych stolicach świata, mieszkańcy Kuala Lumpur zdają się wyjątkowo uprzejmi. Powszechna znajomość angielskiego także znacząco ułatwia codzienne funkcjonowanie. Tymczasem docieram do wieży KL Tower, znanej też jako Menara. Hello? Can I buy a ticket to go up? Yeah, sure. For the tower view, we have two options, sir. Want the view from the highest outside or the middle inside? What is the price for? Okay, the highest one outside, we call it sky that include the box. The price is 110. Then the lowest level inside, the price is 60. 60 and 110. Okay, I will take the one 110. The 110 is outside view. You do the sky that platform, then include the glass floor. Okay. Where you from? From Poland. Warsaw. No, not Warsaw. Small town, but beautiful. The most beautiful. Yes, Sandomierz. In southern Poland. Yes, southern Poland. How do you know? I know.
I don't know. Przecież to jest oczywiste, że każdy wie, gdzie jest Sandomierz. No, ja głupi, się nie spodziewałem. Here on the left side, yeah? One person, yeah. Thank you. No nie jest źle, ale tak bez basenu. 1, 2, 4, 6, Skybox 1. Ej, to oni czytają z głośnika. Ja myślałem, że to mi chłop daje paragon z jakimś tam 1, 2, 4, 8, ja jestem 1, 2, 8, 5. Dobra, to może zdążymy się przejść naokoło. A tamten budynek z taką naroślą, jakby był papierosem, to proszę was, drugi najwyższy po Merdeka 118. Nazywa się The Exchange 106 i mierzy 454 metry. Tak, dobrze zapamiętałem? Tak, zapamiętałem dobrze. Za to konstruktorzy źle go zmierzyli. Doliczając 9 metrów fundamentu, tylko po to, żeby przewyższyć słynne wieże Petronas Towers. Ale czy on jest faktycznie drugi co do wysokości? Już mi tak coś nie wygląda. I wyobraźcie sobie, że niedługo po mojej wizycie wysokość została zweryfikowana na jedyne 445 metrów. Spychając budynek na należne mu 3. miejsce. Stamtąd z buta przylazłem, nie do wiary. Skybox 2. Będzie moja kolej, doczekałem się nareszcie. My turn? Tak jest. A niech se leży. Sam bym nie chciał, żeby mnie ktoś poganiał stamtąd, więc też nie będę poganiał ludzi. Teraz szybko, zanim mnie na drugi teraz zawołają. Widzę, że to takie straszne niby, że się stoi na tym szkle, że jak się ktoś ma lęk wysokości, to nie powinien tego robić. No i przecież przez okno też widzę, że jest wysoko, jak wyjrzę. Co z tego? Dobra, szybko. Teraz. Raz, dwa, machnąć 3 zdjęcia. A zresztą nie ma co się spinać. Tutaj do dupy jest widok z tej strony. Na tym drugim będzie lepszy. 1, 2, 8, Skybox 1. No, z tej strony to jest lepiej, ale to wyścig z czasem. Mój Boże, ale znalazłem typa, który mi zrobi zdjęcie. O, słońce zachodzi tam. Kurczę, jak to teraz wszystko w 1,5 minuty ogarnąć? Jezus Maria. Tutaj na dole przepaść, tam słońce zachodzi. Teraz to słońce wyszło i się odbija w budynkach, które zaczynają świecić. A tu mi już mordę na mnie drąży, muszę uciekać. No kurczę, muszę powiedzieć, że całkiem to wyszło fartownie, bo akurat na moje 1,5 minuty przypadł najładniejszy moment tego popołudnia, kiedy na chwilę wyszło słońce i rozświetliło na złoto wieżę Petronas Towers. To co najbardziej majestatyczne. Zostawimy sobie na jutro, tak? Myśleliście, że wszystkich asów z rękawa się już tak na raz pozbędę? Nie, trzeba budować napięcie, także warto oglądać do końca. Co od razu rzuca się w oczy, Kuala Lumpur mimo swojej nowoczesności nie jest sztuczną, przeregulowaną atrapą, jak wiele rozwiniętych miast Azji. Poszukiwacze przygód bez trudu odnajdą tu pierwiastek egzotycznej dzikości i chaosu. A życie nocne wcale nie ustępuje rozrywkowością miastom w sąsiednich krajach. Changat Bukit Bintang to jest dzielnica melanżowa pretendująca do bycia czymś w rodzaju lokalnej wersji bangkockiego Khao San. A przynajmniej tak była opisywana w internecie. W rzeczywistości jest o wiele droższa i mniej backpackerska, ale na nudę też nie można narzekać. Czemu znalazłem się akurat tu? Ponieważ ta ulica krzyżuje się z ulicą Jalan Alor
Obydwie są szczęśliwie dosyć niedaleko od wieży, na której przed chwilą byliśmy. A Jalan Alor jest taką ulicą, gdzie ma swoją siedzibę największy nocny targ z ulicznym żarciem, czyli tym, czego potrzebuję w tym momencie najbardziej. Jest tutaj tego tyle, że jak człowiek przyjdzie głodny, to po prostu nie ma takiej możliwości, żeby sobie wziąć i coś wybrać, no bo tych restauracji jest, nie wiem, kilkaset, do tego stragany. Każdy oferuje menu, które, nie wiem, można by książkę o nim napisać. Nie do wiary. Rybia skóra smażona na głębokim tłuszczu. Taki rybny chips. Żeby już nie szukać na siłę jakichś udziwnień, zdecydowałem się kupić jakiś prosty posiłek. W tym wypadku żabę z suszonymi paprykami chili, smażoną na woku. Jestem wielkim fanem mięsa z żaby, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, ale tak zdarza mi się jeść. Ostatnio w egzotycznym mieście Krakowie żabie łódka mają taką wspaniałą cechę, że można je sobie ogryzać jak skrzydełka kurczaka. Smakuje jak kurczak, przy czym taki delikatniejszy, taki, że nie czuć w ogóle włókien w tym mięsie. Świetna sprawa. Ten soszek jest zajebisty, taki gęsty, ostry. Czasem coś wygląda dobrze, a później się okazuje, że nie ma smaku. No to ma mnóstwo. Suszona świnia. O Jezu, grillowana ośmiornica i ostrygi. Życie poddaje mnie takim próbom. Stoisko z durianami, czyli najbardziej śmierdzącymi ponoć owocami świata. Co wydaje mi się pogłoską dość mocno przesadzoną. Owszem, ma intensywny zapach, ale nie jest jakiś taki drażniący. Taki jak trochę za stary owoc, ale bez przesady, żeby to jakoś nie wiadomo jak śmierdziało. Ja tego duriana raz próbowałem, tylko coś z nim było nie tak, jakby nie miał za bardzo smaku, chyba był niedojrzały. W każdym razie spróbowałbym sobie, tylko że tego dają całą taką michę i to jest drogie, a mi to na pewno na 99% mi nie będzie smakowało, bo ja nie lubię owoców. Can I buy this little piece? For 5 ringgit for this one? This one? Yeah. Dobra, udało się to zrobić w trybie trochę bardziej ekonomicznym. No tak, zdecydowanie to co jadłem kiedyś to było niedojrzałe, bo... Oj, ten to ma więcej smaku. Smakuje jak... Dobra, inaczej, konsystencję ma taką jak pianka marshmallows o smaku cebulowym jakimś takim, też takim intensywnym, już takiej starszej trochę cebuli. Da się zjeść, ale generalnie jakby mi ktoś kazał całego takiego owoca zeżreć, to bym się zżygał. Dobra, będzie tego obżarstwa, bo czas najwyższy na pijaństwo. Kuala Lumpur jest miastem na tyle bezpiecznym, że nocne przechadzki nie stanowią tu większego zagrożenia. Tymczasem jednak spieszę się do hostelu, gdzie ponownie odbywa się integracja. Oh, here we are.
Zobaczmy, co nas tam zastanie na górze. Everyone, if you didn't know, Szczerze, to ten widok stąd wcale nie jest niczym gorszy niż ten za 110 ringgitów z tamtej wieży. Muszę mówić cicho, żeby nie zwabić drapieżników. Park Taman Kuala Lumpur City Center. To jeden z największych terenów zielonych w stolicy Malezji. Natomiast nie jedyny. To miasto jest, uważam, architektonicznym, urbanistycznym, może bardziej arcydziełem. Nie dość, że wszystko jest tutaj tak napchane jedno na drugim, wyrasta setkami, strzela setkami pięter w stronę nieba, to nie brakuje miejsc, gdzie można przyjść, usiąść sobie na trawce, posłuchać, jak śpiewają ptaki. I jeśli komuś zdawałoby się, że póki co trochę pomijam temat najbardziej ikonicznego elementu krajobrazu, to miałby rację. Najlepsze postanowiłem zostawić na koniec. Bliźniacze wieże Petronas Towers w latach pomiędzy 1998 rokiem a 2004 rokiem, tak, były najwyższym budynkiem zbudowanym kiedykolwiek przez człowieka. Mierząc 452 metry, dziś, jak już wiemy, nie są najwyższym budynkiem nawet w samym Kuala Lumpur. Swoją drogą, nawet wtedy, kiedy były najwyższym budynkiem świata, to nie były najwyższą konstrukcją w historii, ponieważ istniała kiedyś, już nie istnieje, zawaliła się konstrukcja o wiele wyższa. Możecie zgadnąć, co to była za konstrukcja i gdzie ona się znajdowała. Ale to tak na marginesie. A wracając do Malezji i naszych bliźniaczych wież, można wjechać sobie na nie w cenie 100 ringgitów jednakowoż. Bilety są wyprzedane na 10 dni do przodu, a poza tym to przecież to jest jedyne miejsce w całym Kuala Lumpur, z którego nie widać Petronas Towers. Zabawne, że każdy z odwiedzających to miejsce ludzi, czemu nie można się dziwić, koncentruje się na bliźniaczych wieżach, natomiast przecież każdy budynek z otoczenia tych wież w jakimkolwiek innym, no dobra, może nie gdzieś tam w Dubaju, ale w większości miast świata sam w sobie każdy z tych budynków byłby nie lada atrakcją, tutaj nikt nawet na nie nie patrzy. Do wieczora możemy zaczekać w ogromnej galerii handlowej na kilku dolnych piętrach. A poczekać warto. O ile za dnia wieże Petronas wydały mi się dość ciekawym, wysokim budynkiem, o tyle po zmroku odkrywam, że to tylko część prawdy. Kiedy zachodzi słońce, widziane z bliska okazują się nie tylko estetycznym wieżowcem, a najbardziej imponującą budowlą, jaką kiedykolwiek widziałem. Petronas Towers nawet nie trzeba zwiedzać. Sam ich widok wciąga bardziej niż niejedna atrakcja. Nie da się przestać na to gapić. Patrzcie, jakich poświęceń wymaga sztuka.
Ciekawe, jaki im przychodzi rachunek za prąd. Bez wątpliwości Kuala Lumpur wskakuje na pierwsze miejsce mojej listy jak dotąd ulubionych wielkich miast. Podkreślam wielkich, na małe mam osobną listę. It's been a pleasure spending time with you. I will never forget you. And I'll see you in Poland. Yeah. Oh, yes. Woo! I skoro nawet kilkumiesięczny pobyt w Malezji nie wiąże się z żadnymi trudnościami wizowymi, to chyba mam pewien pomysł na przyszłość. Jeśli Ci się podobało i chciałabyś lub chciałbyś jakoś pomóc w rozwoju kanału, to pamiętaj, że kliknięcie subskrypcji, łapki, dzwoneczka, napisanie komentarza, udostępnienie na pewno bardzo w tym celu pomogą, a jeśli z jakiegoś powodu Ci się nie podobało, to i tak zapraszam na następne odcinki. Może zmienisz zdanie.